Cześć! Znacie pewnie ten model czytnika. Jeszcze nie tak dawno stanowił obowiązkowe wyposażenie niemal każdego komputera. Postanowiłem go przerobić z czytnika wewnętrznego na zewnętrzny, czyli przenośny. Zaczynam od rozebrania obudowy. W tym celu wykręcam 4 wkręty trzymające obudowę. I co my tu mamy? Płytka czytnika łączy się za komputerem typowym kablem USB wpinanym do płyty głównej komputera. Od strony czytnika także mam złącze, do którego jest podpięty kabel USB, czyli czytnik wykorzystuje 2 porty USB komputera. Do jednego podłączony procesor czytnika obsługującego wszystkie gniazda kart, a do drugiego portu USB podłączone jest tylko gniazdo USB znajdujące się na froncie czytnika, czyli na logikę. Jeśli połączę ze sobą przednie gniazdo USB z wejściem USB procesora czytnika 1 do 1, to po podłączeniu kabla USB z przodu czytnika i podłączeniu go do komputera, da się używać tego czytnika jako zewnętrznego pozawa. Komputerem, logiczne, prawda, wylutowuję wewnętrzne gniazdo podłączeniowe USB-lej. Oczyszczam pola lutownicze przy pomocy plecionki. Lutuję z worki, obcinam nadmiarowe końcówki. Czyszczę płytkę stopnika przy pomocy cleansera. Składam obudowę. I gotowe czas na testy w komputerze. Podłączam czytnik do komputera. Słychać dźwięk podłączenia urządzenia. USB System wykrywa nowe urządzenia. Wygląda na to, że czytnik działa. Sprawdzam go jeszcze z kartą Compact Flash. System wykrył nowy dysk, niesamowite. Wszystko działa i nawet nie było magicznego dymku. I w ten sposób kolejny projekt polegający na zrobieniu czegoś z niczego zakończył się. A zewnętrzny czytnik Compact Flash przyda mi się do przygotowywania dysków z kart Compact Flash do retro komputera. I na dziś to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!